Witam, Ryszard Borowiecki, 4 październik 2023 rok. Oczywiście znak wagi Edwarda Samsa, wodnika. Przez ostatni czas nie nagrywałem, to różne powody, przede wszystkim jeden z najważniejszych, brak kondycji i po prostu porządki mnie przerosły. A muszę to zrobić w miarę szybko, bo szykuje się szkoła, szykuje się czy offsetka, nie wiem jeszcze za bardzo nie wiem, bo z tym kablem jest ciągle kłopot. Ja nie mówię już o światłowodzie, bo nie wiem czy światłowód, tylko będę to rozgrywał w ciągu najbliższych, przypuśćmy najbliższego tygodnia. Dlaczego nie wcześniej? Bo miałem gości. Po prostu miałem gości, no i ten porządek, tutaj remont, koniec właściwie układania, nie remontu, a układania. To na tyle. Jeżeli patrzymy z kolei na Dłady, no to minęliśmy Dładę koziorożca, tak? Więc koziorożec pokazał, co potrafi, co może, jakie statuty. Jedna z najbardziej nieprzyjemnych rzeczy, jakie oglądałem tutaj na tych działaniach, to, że pani, która nosi niebieski mundurek, zastrzeliła swoje dziecko i siebie też. To dlaczego tak się stało? Bo ktoś mówi wielka tragedia. To nie jest wielka tragedia, to jest tragedia psychologów. To jest tych psychologów, którzy przyjmują te osoby do służby w założeniu. Dlatego, że wybiera się osoby miękkie, słabe, bez jakiegoś silnego odzewu. I potem są skutki tragiczne, dlatego że jeżeli osoba ma jakiekolwiek swoje działanie, to ona nie zmieni swoich poglądów. To są twarde osoby i takie osoby na ogół wtedy idą z tymi osobami, które myślą prawidłowo. To nie są te osoby, które na przykład to co tutaj się działo właśnie na tym niedzielnym pochodzie. Niedzielnym czy sobotnim, teraz mogę pomylić, ale wiecie o co chodzi. Ponieważ są za, a są przeciw współczesności, ale też ta współczesność, która była ileś lat temu, też nie odpowiada, więc poszli tylko z ciekawości, ale powiększyli tłum. Trzeba brać pod uwagę, że wodnik, który teraz nastał, jest takim parciem na wolność, ale wolność nie zna granic. Czy wolnością jest złota klatka? Dla człowieka, który dostał wyrok śmierci, jest wolnością. Bo w tej złotej klatce nikt go nie dotknie i on sobie żyje. Macie dokładnie tego pana, tylko mogę zmienić nazwisko, Breivik, chyba tak się nazywał. Przecież cały czas dążył do tego, żeby go tylko nie zrobiono chorego psychiatrycznie. A dlaczego chorego psychiatrycznie? Ponieważ wiedział świetnie, że wtedy mogą robić na nim eksperymenty, a w tym kraju się robi na takich ludziach eksperymenty, ponieważ nie mają prawa woli. Czyli są pozbawieni tego wszystkiego, co chcą w tej chwili, w tej wolności nas pozbawić. Czyli dokładnie cofamy się o 2 lata i mamy wszystko wyjaśnione. Wodnik jest 82 lata. 82 lata ma nasz wodnik i 82 lata działań. Teraz możemy spojrzeć sobie dokładnie, co było 82 lata temu. Na przykład w rodzinie, bo ktoś powie, no przepraszam, ale ja mam 18 lat. Nie ma problemu. Spójrz dokładnie, co było 82 lata temu w rodzinie i będziesz dokładnie wiedział, jak to wygląda. To nie jest żadna tajemnica. A podziel sobie to na pół,
Czyli masz 41 i 41 to jest taki pierwszy kryzys, że wiem, że nic nie wiem. I masz dokładnie 41, podziel sobie na połowę, to jest 20 i coś tam. Czasem można zrobić 21. No i to jest 3 razy 7. I wchodzimy w Saturna. Proste. Szalenie prosta jest astrologia i szalenie proste są te zachowania, ale te zachowania są w jednej strony. Trzeba bardzo logicznie myśleć, z drugiej strony trzeba przyjrzeć się temu wszystkiemu, co było. I w tej chwili jesteśmy właśnie tej uranicznej stronie. Teraz zwróćcie uwagę, 2 urany to mamy 160 lat. 160 lat, czyli chwytamy, którego roku możecie sobie spojrzeć i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Mało tego, ten marsz, który jest typowym dla mnie marszem zastanowienia się nad sobą. To wszyscy mówią, że to jest epokowe. Każda chwila jest epokowa, to nie ma gadania. Tutaj, czy wchodzimy do toalety, czy wchodzimy do wygódki, jest to epokowe. Dlatego, że możemy nie wyjść, bo nastąpi zawał. I jak nastąpi zawał, no to tylko nas albo uratują powązki, albo jeszcze jakiś inny Rosa tam w Lwowie, albo w Wilnie, przepraszam, na Rosie to jest. Możemy tam spocząć i mamy wtedy świadomość, że byliśmy przez pewien okres, no nie chcę powiedzieć, ale wiecie, o co chodzi, no. Było twardo i przyjemnie. Jeżeli przyglądamy się, bo ja już tak przeszedłem etycznie do kulinarnych zarzutów, ale jeżeli spojrzymy na kosmogram i zaraz Wam pokażę, jak on wygląda, no właśnie, tak wygląda nasz kosmogram. Przepraszam za podniecenie, ale w tej chwili jeszcze nie mogę uruchomić tego wszystkiego ze względu na to, że mam tych gości i to jest numer 1. I Słońce znajdujące się właśnie w Wodniku, a pamiętajmy, że Wodnik jest też wyższą oktawą Merkurego, więc zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, że wypłyną, a nasz Uran jest w Byku, więc wypłyną wszystkie afery i dalej będą wypływać te afery, będą pociągane te wszystkie sytuacje, które są wyjątkowo nie to, że niemiłe, bardzo niemiłe, bo one doprowadzają do stanu, który nas po prostu zaskakuje. Jak to możliwe? Kto do tego dopuścił? To nie jest tak. W rzeczywistości jest to samowola. Robię, jak jestem na jakimś stanowisku, robię i mam dookoła siebie swoich ludzi i ci ludzie po prostu nie sprawdzają, bo mają pełne zaufanie do tej osoby, a potem wychodzą z tego afery. Proste. Ostatnio jest ta jazda, która mnie się bardzo nie podoba, na pewnej grupie kanonicznej, nazwijmy to tak. W każdej grupie znajdują się jakieś elementy wywrotowe. I pamiętajmy, że to są lata, przypuśćmy, to są ludzie z lat 50., z lat 60. Popatrzcie sobie na roczniki, kto brał w tym udział i tutaj, jeżeli przyglądamy się, to wtedy były osoby po prostu podstawione. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy biskupa czy proboszcza wybierał komitet partii tej robotniczej. Taka jest rzeczywistość. I nie traktujmy tak, że tak nie jest, bo i teraz zwróćcie uwagę, że ta grupa będziemy to nazywać rzodkiewkami, przyjmuje
Oglądam się, bo widziałem faceta i byłem zdziwiony. Skądś go znam i nie kojarzę za bardzo. Nie mogę sobie przypomnieć skąd. Ale tak też się zdarza. I wracając do tematu, oni w tej chwili są nie do ruszenia, na przykład założenia. Bo ani jedna, ani druga strona nie ma władzy i zaczynają preferować. Mamy dokładnie ostatnio ślub, no tak można by było nazwać to, bo mariażem to bym to nie nazwał, bo z tego, jak to się mówi, potomstwa nie będzie, chociaż według pewnej osoby zdaje się, że można. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale już nie będzie. Pan, który był naczelnym w takim miasteczku pomiędzy Gdynią a Koszalinem. To jest miasteczko typowo wojskowe i dlatego tam sobie mógł. Zresztą ja uważam, że ci dwaj bracia, którzy tak bardzo lubią pokazywać prawdę, oni powinny zabrać się za to środowisko. To środowisko wojskowych, środowisko tutaj artystyczne i wtedy zobaczyłby, albo na przykład środowisko związane z kulturą ogólnie, a nie trzepać, wchodzić w tą strukturę, która nosi te czarne mundurki, dlatego że oni mają swoje sposoby i bardzo dokładnie kiedyś jak przyjdzie jakiś moment, to Wam opowiem o sposobach działania tego środowiska na siebie i to jest wyjątkowo dla mnie osobiście zaskakujące, że takie metody są, a te metody są raczej w takim sposobie działania nie chciałbym, a ta instytucja istnieje już 2000 lat, więc ma doświadczenia dosyć potężne, a w rzeczywistości, jeżeli chodzi o sam charakter, nie warto tutaj brać pod uwagę, bo i tak epoka wodnika zostanie przejęta przez tą instytucję, tylko ta instytucja zmieni swój charakter. Oczywiście, że tak, to co cały czas tłumaczę, że przejdzie na monoteizm, czyli ta Trójca Święta zostanie czy obalona, nie można mówić obalona, tylko przekształcona, tak jak w tej chwili jeden z największych kultów, który jest, to jest różaniec i modlitwa do Matki Boskiej, a drugą sprawą, która jest bardzo silnie podciągnięta, jest ten różaniec męski, który stworzył to, że od wielu, wielu lat nie było takiego pospolitego ruszenia wśród mężczyzn, jak pójście właśnie do znaczy wstąpić do kapłaństwa, a jest to powodem między innymi, no co tu ukrywać, Jan Paweł, który jest przewodnikiem duchowym właściwie każdego normalnego człowieka, bo encykliki są dla każdego, tak jak Carl Gustav Jung psychoterapii, tak w duchowości encykliki są tym samym, a jeżeli patrzymy z punktu widzenia, że kapłan, lekarz i astrolog to jedność, no więc możemy jako astrolodzy czerpać ogromne zasoby tutaj z encykliki Jana Pawła, ponieważ jest to dla mnie osobiście największa uczelnia myśli, nazwijmy tej europejskiej, czy też tej łacińskiej, jak mówi pan Cejrowski, co jest
jest dla mnie też człowiekiem, który wskazuje drogę drugiemu człowiekowi na pokazanie prawdy. A tych ludzi, którzy pokazują prawdę i nie chcą być w tym środowisku, no to co powiedział, to co w tej chwili są najbardziej modne, te koszulki wąt stąd. I to jest dla mnie wykładnik chyba najbardziej tolerancyjny, ponieważ daje wolność zrozumienia tematu. Czyli sam mogę podjąć tą decyzję i nie trzymać się kurczowo i szkalowania innych. Bo to szkalowanie innych no jest takim troszeczkę sposobem raz, że niemoralnym, dwa, że nieetycznym. Ja wiem, że etyka należy do części filozofii, tej części duchowej, ale jesteśmy w paśmie działania wodnika, duodecim wodnika i w tej duodecim wodnika musimy patrzeć na tak zwaną tolerancję, ale tolerancja ma swoje dobre i złe cechy i nie można zmieniać barwy czerwonej na białą, tak jak robi się w innych kulturach. My jesteśmy właściwie w barwach pomiędzy czernią a bielą i uważamy te dwa kolory jako wspólne, ponieważ proste, jeżeli patrzymy na biały jako najbardziej czysty, a z kolei czarny, jeżeli zgasimy światło i pozbędziemy się, biały staje się czarnym. I jest to ta metoda typowo europejska i w działaniach, a z kolei jeżeli patrzymy na chociażby na pewną część Azji, kolor biały zamienił się w czerwony, a czarny nadal występuje. I dlaczego tak jest? Ponieważ, no co tu ukrywając, ale idąc drogą pasterzy i przyglądając się długo w ciemności, gdzie rozpalone było ognisko, żeby przeżyć, właśnie ten czerwony kolor dominował. I tak samo mamy kolor chociażby żółty tutaj w Chinach, że ziemia to kolor żółty, no i potem po kolei inne kolory. I te barwy, oczywiście w zależności od spojrzenia, możemy zbudować z barw pewną filozofię, ale w tej filozofii jest zakodowany kod kulturowy, który niesiemy, przypuśćmy, od 7 czy 10 czy 30 tysięcy lat. Zakładając barwy na twarz, można było określić, w jakim stanie się jest. Dzisiaj pozostałość tego jest chociażby tutaj w strefie europejskiej, gdzie dominuje skóra raczej jasna, zaczerwienienie jej w momencie, kiedy następuje po prostu podniecenie, nazwijmy to, obojętnie jakie, czy to do podniesienia adrenaliny i występowanie. No więc tutaj mamy pewien wykładnik, który podlega na przykład chociażby Marsowi, ale może być tak, że on będzie podlegał jeszcze jakiejś innej planecie, chociażby Saturnowi, tak? Czy na przykład, a po drugiej stronie ma Raka i Księżyc, a wiemy, że Księżyc i Rak, dlatego też niektóre znaki posiadają bardzo podobne kolory do siebie, no tak jak mamy chociażby Barana, tak? I Raka i na przykład Waga i Skorpion
Są wszystko kolory pochodne od czerwieni i możemy na tym bazować jako na świadomości też kolorystycznej i w astrologii to bierze doskonale udział, chociażby w interpretowaniu znaku czy też planety, bo to jest najbardziej popularne, jeżeli z punktu widzenia widza czy obserwatora, a jest jeszcze inna forma jak obserwacja duchowa, która zupełnie inaczej przebiega, ale ją właśnie możemy odkryć właśnie tutaj, jeżeli patrzymy kulturowo, w encyklikach Jana Pawła, czy w poezji duchowej, chociażby dla nas zupełnie nie do osiągnięcia jak jest, ale mówię tutaj Ramaya, jeżeli patrzymy z punktu widzenia wedyjskiego, księg Wed, i tutaj moglibyśmy też spojrzeć, jeżeli patrzymy z punktu widzenia powstania tych ksiąg, jeżeli one naprawdę zostały spisane pod Wawelem, gdzieś czyli przy czakramie krakowskim, który jest najbardziej istotną sprawą w całym naszym zrozumieniu także i królewskiej wiedzy, bo bez zrozumienia tego, bez podejścia odpowiedniego do pewnych sytuacji nie potrafimy zrealizować rzeczywistości i wówczas bardzo często postępuje coś takiego, że królewska wiedza nie działa, że to jest nieprawda, że to jest bójda, że to jest działanie, a już najbardziej tutaj działają w tej chwili właśnie te sfery, które w tej chwili właśnie omawiałem w tych czarnych mundurkach, które właśnie robią takie rzeczy, jakie są, ponieważ oni są takie rzodkiewki po prostu, co tu ukrywać, ktoś ich tam narzucił, tak jak w tej chwili działanie przeciwko, co mnie najbardziej boli, ziołolecznictwu, homeopatii, jeszcze wielu innych sytuacji, które są dla nas priorytetem. Chociażby Sole Schusslera, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, ale na pewno już wiecie, o co chodzi. I jeszcze inne podejście do tutaj medycyny, nazwijmy to niekonwencjonalnej, tak dzisiaj się mówi, a dla mnie tradycyjnej, metoda doktora Knajpa, dobrze mówię, leczenie wodą, czyli dokładnie balneologia. Nie wiem, czy w tej chwili w ogóle istnieje taka specjalizacja, ale w swoim życiu spotkałem 3 lekarzy balneologów. Jeden był tatą mojego kolegi z zajęć artystycznych i byłem bardzo zaskoczony, że coś takiego jest. I właśnie rozmawiałem wtedy z moim ojcem i mówię: tato, jak to jest możliwe, że jest taka leczenie wodą, a mówi balneologia. Ja mówię, ale to jest bardzo poważna dziedzina medycyny, ponieważ tutaj wszystkie sanatoria w gruncie rzeczy opierają się, tam gdzie są tak zwane wody lecznicze, o balneologię. Dla mnie to było troszeczkę szokiem. Ktoś, kto jest od kranówki wody mineralnej albo od tych stoisk, na ulicy takie były kiedyś i sprzedawano tak zwaną kranówkę gazowaną, wodę sodową, czyli od wody sodowej. To był dla mnie troszeczkę mały szok. Co prawda byłem bardzo młodym człowiekiem, przed maturą, ale to pytanie stworzyło przede mną, do ojca oczywiście,
ogromne pole dalszego badania przestrzeni, gdzie jest koniec, a przecież tego końca nie ma, bo żyjemy i dopóki człowiek będzie żył, funkcjonował i myślał, bo można by było powiedzieć, wtedy kiedy zamieni się, że jest na wzór i podobieństwo. Nie, dlatego, że świat jest nieprzewidywalny i mimo to, że otrzymamy te same moce w tej epoce wodnika i prawdopodobnie albo będziemy dążyć do nich, ta epoka jest dla nas nie wzorem, bo to nie można powiedzieć, że wzorem, tylko doświadczeniem tym duchowym, które prowadzi nas właśnie w takim kierunku. I tutaj wadze, kiedy waga rozważa, kiedy ma te problemy zastanawiania się nad tym wszystkim, to ten moment jest najważniejszym momentem, by podjąć niekoniecznie otwartą decyzję, że ja już będę taki. To nie chodzi o to. Bardziej idzie można by było powiedzieć, że idzie o to, że jeżeli coś się wykonuje, coś się robi, żeby trzymać się tej tezy i nie bać się podjęcia tego kroku o jeden krok dalej, to znaczy przejście tej strefy, to co ja tutaj nazywam bardzo często strefą komfortu albo poznania, czyli to co zawsze, za każdym razem wspominał, znaczy mówił tutaj Jan Paweł II, nie lękajcie się. To nie lękajcie się jest dla nas właśnie z podjęciem tego ruchu. Jeżeli my w astrologii szukamy jakiegoś aplauzu, jakiegoś wzmocnienia siebie w planetach, to każda z planet reprezentuje któregoś z apostołów. I każdy z tych apostołów ma pewne zadania, tak samo jak i planety. To jest to samo, tylko że łatwiej jest człowiekowi, który zna żywoty, w założeniu świętych, podpasować się pod to, jak pod planety, które są dosyć trudne ze względów interpretacyjnych, no tak jak jest bardzo trudna interpretacja jungowska. Przecież myśl jungowska sięga od psychiki do arytmetyki. I towarzystwo przecież jest matematyczne jungowskie w Warszawie i zajmuje się największymi procesami, nazwijmy, procesów matematycznych, można powiedzieć w pewnym sensie też wchodzą na pewno fraktale, ale i też obliczenia, które są do tej pory nie do przejścia. Na tym polega logika i logika otwiera przed nami poziom, gdzie przeciętnemu człowiekowi, tak jak mnie, umyka i przez to umykanie nie potrafimy zamknąć prawidłowego myślenia, czy też doznania doświadczeń rzeczywistych. Bujamy po prostu w obłokach, co jest zupełnie normalne, bo jest to Neptun, ale Neptun z drugiej strony na wysokim poziomie staje się historią rozmytą i w gruncie rzeczy utopią, rybią, ponieważ on tam jest władcą, a to, co skrywają morza, to, co zakrywa świat wody i skrywa, to jeszcze nam bardzo daleka, a proszę zwrócić uwagę, ile jest tego płynu w naszym działaniu i funkcjonowaniu, bo jesteśmy zbudowani w gruncie rzeczy z większej ilości wody. To czym właściwie teraz fizyka najbardziej zajmuje się, ta,
której tak się powiedzmy, że nie obawiamy, co ona jest wykorzystywana i była wykorzystywana chociażby tutaj przez pana w ciemnych okularkach w stanie wojennym w Gdańsku. I to kiedyś wytłumaczę. A dzisiaj ten płyn chce przejąć pewne państwo i rządzić tym całkowicie, co zrobi to, że był najpopularniejszy film Walka o ogień, a dzisiaj będzie walka o wodę. I to jest następny film końcowy, którym chciałem Państwa tutaj wytłumaczyć, a my jesteśmy akurat ani w jednym, ani w drugim, ale po prostu w świadomości i musimy żywiołami też trochę poflancować po to, żebyśmy mogli zasadzić chyba najwspanialszą myśl, jaką jest wiem, że nic nie wiem. Z Bogiem, opuszczam Was na pewien czas. Może jutro stworzę też film, nie wiem, ale dzisiaj postaram się go puścić wieczorem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się uda. Do zobaczenia.